Z ostatniej chwili. W maju rozpocznie się budowa pozostałej części drogi rowerowej ułatwiającej dojazd na zabytkowe osiedle Księży Młyn. Oraz WKD planuje budowę nowego przystanku. I automatyczne pociągi w Pradze. To w dzisiejszym wydaniu FKM. Zapraszam. Witam w kolejnej odsłonie FKM. Na początku chciałbym wspomnieć, że w tym wydaniu będą 4 informacje, bo dziś o godzinie 17 na stacji Księcia Janusza zapłonął najnowszy pociąg. Jest ona podobna do sytuacji, która miała kilka lat temu, gdzie wtedy najnowszym pociągiem był Siemens Inspiro. Też doszło do zapłonu nowego pociągu, co dla mnie jest dziwne, że nowe pociągi palą się. Zamknięte jest 5 stacji od stacji Płocka do stacji Bemowo. Na tym odcinku jest uruchomiona linia zastępcza autobusowa. Podziękowania dla Dejmana. Kolejną informacją jest to, że w maju rozpocznie się budowa pozostałej części drogi rowerowej ułatwiającej dojazd na zabytkowe osiedle Księży Młyn. Firma Jages będzie odpowiedzialna za budowę kolejnego odcinka drogi rowerowej. Wartość umowy to blisko 7 milionów złotych, z częściowym dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Droga zostanie przedłużona śladem dawnej bocznicy zakładów Uniontex, a na odcinku parkowym ma mieć przepuszczającą wodę nawierzchnię mineralno-żywiczną i szerokość 3 metrów, więc droga nie będzie mokra i to na plus. Cała trasa będzie oświetlona i inwestycja powinna zakończyć się do grudnia 2024 roku. Budowę drogi dla rowerów przewidziano w zintegrowanym programie rewitalizacji Księżego Młyna już w 2012 roku, mając na celu ułatwienie dojazdu na osiedle z trasy WZ. Przedostatnią informacją jest to, że WKD planuje budowę nowego przystanku między Warszawą Raków a Alejami Jerozolimskimi w celu obsługi nowej zabudowy. Planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę peronów przystanku Warszawa-Raków w 3. kwartale tego roku. Spółka WKD planuje poprawę dostępności i estetyki przystanków WKD na terenie stolicy, w tym stacji Warszawa-Śródmieście WKD oraz planowanego nowego przystanku Warszawa Wschodu Słońca. Pomysł budowy nowego przystanku pojawił się na spotkaniu prezydenta z mieszkańcami dzielnicy Włochy. Miasto planuje wykorzystanie środków unijnych lub wsparcia realizacji inwestycji. Stacja Warszawa-Śródmieście WKD ma zły stan ściany oporowej i nawisu nad peronem. Rozważana jest budowa windy oraz przebudowa płyty nad torami. 4. informacją w tym wydaniu jest to, że operator komunikacji w Pradze ogłosił przetarg na zakup około 69 pociągów metra do obsługi istniejącej linii C i powstającej linii D w trybie automatycznym wraz z systemami sterowania ruchem. Wartość zamówienia szacowana jest na 85,98 miliarda koron, czyli około 14,7 miliarda złotych, obejmując instalację systemów, budowę centrów sterowania ruchem, przebudowę zajezdni, utrzymanie taboru przez 35 lat, a systemów przez 25 lat. Praga oczekuje rozwiązań pod klucz, planując pełną automatyzację linii C i D w ciągu kilku lat, zwiększenie częstotliwości oraz poprawę przepustowości o około 20% na linii C. Pociągi mają mieć zdalną diagnostykę, rekuperację, monitoring, systemy wykrywania kolizji i przeszkód, a także zapobiegania wykolejeniu, umożliwiając jazdę w trybie manualnym. Dodatkowo wykonawca ma zająć się budową nowych dyspozytorni, instalacją drzwi peronowych, a także utrzymaniem pociągów, drzwi peronowych i urządzeń sterowania ruchem przez okres 25 do 35 lat. To tyle na dziś w dzisiejszym 4-informacyjnym wydaniu FKM. Do zobaczenia następnym razem.